second bottle. Cześć, mam na imię Dawid. Chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o takim narzędziu Phabricator. Jest to narzędzie, które pomaga w tworzeniu kodu, współpracy międzyteamowej. Dla kogoś, kto ma sprawne oko, może zauważyć, że już mam pierwszy błąd w mojej prezentacji. Zgubiłem jedno E w tytule, także myślę, że możemy zacząć. W ogóle jest jakaś osoba, która słyszała o Phabricatorze, korzysta z Phabricatora? No oprócz moich kolegów z pracy. Okej. Ja w sumie Phabricatora poznałem 6 miesięcy temu. Wcześniej nie miałem pojęcia o istnieniu takiego narzędzia. Może zacznijmy od tego, że mamy wiele narzędzi do zarządzania projektami. Te narzędzia umożliwiają nam zarządzanie taskami, ale jak w pracy programisty potrzebujemy jednak czegoś więcej niż tylko zarządzanie taskami, robieniem sprintów itp. itd. Z takich wybranych tutaj narzędzi znalazłem Jirę, Basecampa, Trello i Redmine'a. Ale są to tylko takie narzędzia, które umożliwiają samo zarządzanie taskami i w sumie przydają się tylko projekt managerom, Scrum Masterom i tym osobom, które lubią patrzeć sobie w tabelki i sprawdzać, czy zadania są wykonane. Niestety te narzędzia w pracy deweloperskiej nie do końca się sprawdzają, no ponieważ jeszcze potrzebujemy do tego jakiegoś Jenkinsa, coś, co nam zbuduje aplikację, sprawdzi, czy wszystko jest OK. Tak więc po tym małym okresie, gdzie mieliśmy wszystko tak rozproszone i potrzebowaliśmy wiele narzędzi do pracy, do tworzenia kodu, do pracy z aplikacją, powstały jakieś narzędzia, które łączą ze sobą wiele aplikacji. Jest to GitLab na przykład, narzędzie Atlassiana. Atlassian jest oczywiście też odpowiedzialny za Jirę. No i jest też Phabricator, który powstał w Facebooku. Także powstał jako narzędzie wewnętrzne Facebooka. Został napisany w PHP. W 2011 roku dwie osoby, które były odpowiedzialne za ten projekt, stwierdziły, że odejdą sobie z firmy i założą firmę, która się nazywa Facility i jest odpowiedzialna za ten projekt. Projekt Phabricator aktualnie jest dostępny na licencji open source, czyli możemy go sami sobie zainstalować. Albo też, jeśli nie chcemy się bawić w konfigurowanie tego narzędzia, możemy wykorzystać narzędzia od firmy Facility i w tym momencie, płacąc $20 za jednego użytkownika, możemy mieć narzędzie dostępne od ręki. Płatność za wykorzystanie Phabricatora kończy się w momencie, gdy dojdziemy do 50 użytkowników. Czyli maksymalnie możemy zapłacić $1000 za wykorzystanie tego narzędzia, wykorzystując tej Facility, ale oczywiście możemy go uruchomić samemu. Phabricator składa się tak naprawdę z wielu narzędzi, które umożliwiają nam tworzenie oprogramowania. Pierwszy jest tak naprawdę tym, co widzieliśmy na samym początku, czyli taką Jirą, Redmine'em czy Trello. Służy to do zarządzania taskami i przesuwania ich na boardzie. Generalnie w następnych slajdach pokażę, jak to wygląda mniej więcej na żywo w projekcie. Kolejną bardzo ważną częścią Phabricatora jest
aplikacja, która się nazywa Differential. Jest to narzędzie, w którym możemy przeglądać kod, który napisali nasi koledzy i zrobić ładną cerkę i powiedzieć, wytknąć im wszystkie błędy, które zrobili, albo zaakceptować. Następnie mamy Harbomastera, który jest tak naprawdę naszym CI. Umożliwia tworzenie buildów na Jenkinsie. Jest on triggerowany w momencie wypuszczenia diffa. Workflow w Phabricatorze jest troszkę różny od tego workflowu, którego na przykład znamy z GitHuba, ponieważ tutaj odeszli od pull requestów i mamy diffy. Po wrzuceniu diffa nasi koledzy z zespołu dostają informację mailową, czy też na dashboardzie. Widzą, że już wypuściliśmy jakiś kod i mogą sobie to sprawdzić. Arcanist. Arcanist jest bardzo fajnym narzędziem i myślę, że za to najbardziej lubię Phabricatora, ponieważ jeśli ktoś jest takim zwierzęciem, który lubi konsolę i za bardzo nie chce klikać po aplikacji, to tak naprawdę wszystko, co potrzeba, ma dostępne z poziomu command line'a. Jest oczywiście aplikacja do przeglądu kodu, czyli jak już wpuścimy nasz kod na mastera, mamy możliwość obejrzenia go sobie w tej aplikacji. Jest też bardzo podobny z widoku do Bitbucketa albo do tego, co znamy z GitHuba. Herald jest aplikacją, która umożliwia stworzenie jakichś business rulesów na stworzenie projektu, dodanie projektu. Umożliwia na przykład w momencie, jeśli ktoś zrobi commita, dodanie siebie do tego taska jako reviewera. Generalnie jest bardzo dużo możliwości. Ostatnią, ale tak naprawdę to, wyrzuciłem tutaj 7 aplikacji, choć z tego, jak przygotowałem się do tej prezentacji, tych aplikacji jest mniej więcej 15, które wchodzą w skład całego projektu Phabricator. Conference jest tak naprawdę, umożliwia nam komunikację w zespole, ale jak sobie poczytamy na stronie głównej Phabricatora, sami autorzy mówią, że Slack jest jednak lepszy i polecają korzystać ze Slacka. Tak oto wygląda Phabricator na dashboardzie. Jest to print screen z naszej aplikacji. Generalnie jak się tak troszkę przyjrzymy, to możemy zobaczyć, że trochę CSS-ów ukradli od Facebooka tej pierwszej wersji. No i możemy zacząć tak naprawdę pracę. Każdy team ma swój workboard. Ten workboard jest możliwa konfiguracja naprawdę bardzo duża. Generalnie mogą być kolumny dostępne tylko dla juniorów, żeby widzieli. W momencie, kiedy możemy sobie wybrać taska z backlogu, bierzemy tego taska i tak naprawdę potrzebujemy do tego tylko numer taska. W momencie, jak już mamy wybrany ten numer taska, odpalamy command line'a i uruchamiamy takie piękne polecenie jak arc hotfix. Hotfix może być tutaj troszkę mylące, ponieważ to tak naprawdę tworzy brancha do tego, co chcemy zaprogramować albo co mamy w zadaniu do zrobienia. Uruchamiamy komendę arc hotfix, podajemy numer taska. W tym momencie na naszej lokalnej maszynie tworzą się dwa branche, branch H i branch HI. H jest kopią mastera, a HI jest branchem, na którym pracujemy i na którym robimy wszystkie commity. Jak już zrobimy całą magię, która jest wymagana do stworzenia kodu, uruchamiamy kolejne polecenie. Jest to arc-div. Tak naprawdę arc jest taką nakładką na Gita,
która umożliwia fajną pracę z Gitem. Wiadomo, że każdy ma jakieś swoje przyzwyczajenia do Gita, w każdej firmie ten flow jest troszkę inny, więc tutaj mamy tego Gita obudowanego w tego arkanista. W momencie, kiedy zrobimy argdifa, kod ląduje w differentialu. Nasi koledzy z zespołu mogą przyjść, zobaczyć, pohejtować trochę kodu, pokazać, co jest źle. No i w tym momencie z powrotem możemy, jak już dostaniemy code review od naszych kolegów, możemy oczywiście poprawić to albo ich odrzucić i powiedzieć, że się z tym nie zgadzamy. I znowu kolejno robimy commita i po raz kolejny uruchamiamy argdifa i ten sam kod ląduje na tym samym branchu do przejrzenia po raz kolejny. Jak już wszystko przejdzie, jak już Jenkins powie, że jest OK i nasi koledzy stwierdzą, że OK, ten kod może iść na produkcję, wtedy możemy to zmerdżować. Za to odpowiedzialny też jest deweloper, czy nie za merdżowanie do mastera. Za merdżowanie do mastera potrzebujemy dodatkowych praw, którzy nie posiadają oczywiście wszyscy deweloperzy. Więc w momencie, jeśli już mamy zaakceptowanego naszego diffa, uruchamiamy arklanda i informujemy naszego kolegę, że może zmerdżować to do mastera. W sumie to wszystko i nasz kod już tak naprawdę znajduje się po 15 minutach na produkcji. Jak już znajduje się na produkcji, to oczywiście możemy go podejrzeć w diffusionie. Generalnie podgląd kodu bardzo podobny jak w Bitbuckecie czy w GitHubie. Mamy branche, mamy tagi, mamy historię i mamy graf. Arkanist. Jest to bardzo potężne narzędzie moim zdaniem, bo jeśli ktoś nie będzie chciał korzystać z aplikacji webowej, tak naprawdę może dodawać przez to taski, może akceptować przez to taski, może odrzucać. Ma też bardzo fajne narzędzie, o którym się dowiedziałem dość niedawno. W momencie, jeśli wam się PHP kompiluje, to możecie sobie odpalić gierkę i troszkę pograć. I Herald. Herald, tak jak mówiłem wcześniej, jest to aplikacja, która triggeruje różne zdarzenia, które się wydarzają w Phabricatorze. Możemy na przykład ustawić to na dany commit, na dany projekt. Możemy na przykład, jest też taka możliwość, jakby ktoś chciał, możemy watchować dany plik. Jeśli ktoś zmienia dany plik w jakimś commicie, automatycznie możemy mu odrzucić tego commita i automatycznie może zostać odrzucony, żeby tak naprawdę bez naszej wiedzy nikt nie zrobił żadnych zmian na tym pliku. Dopiero w momencie, jeśli my zaakceptujemy ten kod, on może sobie wejść na produkcję. Kto korzysta z Phabricatora? Wybrałem tutaj parę firm. Jedna, w której pracuję, ta, która jest do góry. Mamy Facebooka, oczywiście co tam powstało, Dropboxa, Groupona, Bearda i Wisha. Wybrałem tutaj takich 5 większych, które tak naprawdę kojarzyłem, ale jest też Wikimedia bodajże, więc bardzo fajne narzędzie, z którym bardzo fajnie się pracuje. Why use Phabricator? No po pierwsze, bo napisany jest w PHP i tak naprawdę jeśli będziemy chcieli coś sobie w nim zmienić, to możemy jako programiści PHP dodać kolejną funkcjonalność, która będzie sobie działała. Kolejną rzeczą jest
projekt jest open source'owy, czyli jak mówiłem wcześniej, każdy może wejść i dopisać sobie swoją funkcjonalność. No i oczywiście nie jest to Jirą. Jeśli ktoś miał przyjemność pracy z Jirą, to czasami to nie działa zbyt fajnie i zawsze oprócz Jiry możemy mieć do tego Atlassiana, czyli całe narzędzie, za które jest oczywiście płatne i drogie. Niestety i też niezależne od nas. No i ostatnią rzeczą jest to, że Batman to lubi. Dziękuję. Teraz chciałbym przedstawić naszego kolegę z Boosta, Jonnego, który opowie bardziej o tym, jak pracujemy w zespole rozproszonym, ponieważ Boost jest e-commerce'em, który działa w Skandynawii i mamy nasze biura deweloperskie rozrzucone po Poznaniu, Malmo i w Litwie. Powitajcie Jonnego. Hello everyone. So I will take this in English because my Polish is not so good. So my name is Jonny. I work as a data systems director and I'm coming from Boost.com. That is a partner to e-commerce that David is representing. You can see our cool robots that is actually running our warehouse, picking and packing our goods that we are selling to the end consumers. So what is Boost.com? Does anyone know about Boost.com? Some people, yeah? So Boost.com is a Scandinavian technology company selling fashion, sport clothes, beauty, and other accessories on the internet, an e-commerce player. We are started around 10 years ago. We are one of the biggest one in Scandinavia, and we are focusing on Scandinavia, so Sweden, Denmark, Norway, and Finland. As you can see, we have done a rapid growth. We started out 10 years ago with almost nothing in revenue, and last year in December we had 30 million euro in revenue. That's pretty impressive. Everything built on PHP. Yes. So who are we and what do we do? Very short. So we are around 85 developers spread on 5 different locations. One of them is here in Poznan, together with e-commerce. We also have in Lithuania, we have in Denmark, and we have our headquarter in Sweden, in Malmö. We work in small functional teams, that we call it. So each team consists of 4 to 6 developers, a mix of front-end, back-end, and DevOps. And they are then responsible for different business areas or applications and so on. It's a lot of flags. We, in our tech development team of 80 people, we are 24 nationalities. That's pretty impressive, and that creates a lot of diversity, and a lot of cool challenges working with different people. And this is cool visualization of all the teams. We have around 15 plus teams. So the teams is in the middle, and then each team has different responsibility areas. And we like to see that we want to give freedom to each team, but also responsibility. So each team of developers is responsible for what they are producing. There is no QA, no testers. The developers is producing, code reviewing, pushing, and testing all the code and all the features. What is it that we are doing? So basically, everything that you need to run an e-commerce platform, we are doing in-house. Everything that has a white background on the left side, we have built in-house. In PHP, Symfony framework, and so it's everything from on the top you have all the web shops, you have
content management system, product management system, you have a warehouse management system that is controlling the cool robots, and you have our financial system. It's pretty crazy to create your own financial system, but we have done it. And we are pretty proud of what we are doing. And this creates enormous control of the flows, of the data, and I hope that developers is really proud of what they are doing, because it's amazing things. And you can also see a glimpse of how we have structured the things. So we are using a Google Cloud platform for running some of the stuff. And we're also using a provider called Rackspace for running some of the dedicated servers. And that will come here. So we mix our infrastructure in a hybrid cloud solution that some of our applications need to be able to scale really fast and really, it's very dynamic. So the web shop, for example, on a Monday morning there is not so many people, everyone is asleep, so we only need to run a couple of servers. A Sunday evening when everyone is home, they are eager to spend their money, we need to scale rapidly to a lot of servers. We use Google Cloud Platform for this, and it's automatic scaling, it works awesome, almost no downtime, just a little bit. But then you have all the backend systems. You have a financial system, you have a warehouse management system. They are very stable in load. You know exactly when the load is, how much transactions. You don't need to have the stuff in Google Cloud Platform for scaling. You can save that money and run dedicated servers instead. And that is what we are doing. So we have a mix of dedicated servers in Rackspace and cloud solution with auto-scaling and using all the features that Google Cloud Platform provide. And this is a really cool slide that developers used to like. To be able to provide this cool architecture and all the platform, we use a lot of different tools, frameworks, to put it together. And I will not go through all of them, but we constantly evaluate them and add new one and remove when it doesn't make sense to use something. For example, the front-end people, it's often exploding because there is one new framework every day. But most of the time it works. So, yeah, you have PHP, you have Symfony, then you have a lot of other things that is really interesting to dig deeper into, but that's for another presentation. That is very short about Boost. Thank you very much. And if you have any questions or would like to talk about this or what David talked about before, please feel free to grab us out in the hallway and come and chat with us. Albo tak naprawdę też, jeśli ktoś ma pytania teraz, to proszę bardzo. Albo złapać nas na ulicy, tak? Ja tak tylko wspomnę, że Media Foundation używa Phabricatora i on jest otwarty dla wszystkich. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak wygląda flow w Phabricatorze, tablice, przepływ tasków, to może po prostu pisać Phabricator Media Foundation. Po prostu pierwszy wynik zachodzi na Google. Jak ktoś chce dodatkowo konfigurować, zapraszamy. Okej. Super. Dobra, to dziękuję bardzo.